Witam wszystkich i zapraszam na prezentację, pomiary tego widocznego tutaj radiotelefonu. Od razu zaznaczam, to jest pierwszy radiotelefon na pasmo 4 metry, czyli 70 MHz. Także tutaj taka ciekawostka. Bardzo fajne urządzenie, ale o tym dowiecie się za chwilę. Jeżeli obejrzycie film, zobaczycie pomiary. Urządzenie nie zostało przekazane tutaj przez żadną firmę, po prostu zakupiłem dla siebie, znalazłem ofertę. Podobało mi się, bardzo proste urządzenie, mówię spróbuję i z Wami się tutaj podzielę swoimi wrażeniami. Urządzenie firmy Vauxhall KG978, jak widać. Jest już rozpakowane, więc tylko Wam powiem, co jest w komplecie. Oprócz tego, co było widać, czyli radiotelefonu, mamy instrukcję. W pudełku został mi jeszcze kabel do ładowarki na USB i pasek do przyczepienia z boku radia. Jak ktoś takie używa, może sobie coś takiego podpiąć. Radio już troszkę czasu używam, więc tak jak powiedziałem, jest to rozpakowane. Na początek zaznaczę jedną rzecz. Radio, tu gdzie mi się udało kupić, nie wiem, czy jest dostępne w innej dystrybucji. Jest to wersja robiona na rynek finlandzki, na ich pasmo tak zwane RHA68. Jest to pasmo coś ala naszego CB. Jest to pasmo ogólnodostępne. W związku z tym, z tego co się dowiedziałem od producenta, jest tu troszeczkę inne oprogramowanie. Może być lekko problematyczne, jeżeli chodzi o częstotliwości, ustawianie VFO. Ale zaraz o tym powiem. Dodatkowo w komplecie jest bardzo ładna ładowareczka stacjonarna i również zasilacz. Zamiast tego zasilacza można też tu z tyłu podłączyć tym kabelkiem i przez gniazdo USB i to będzie chodziło. Także tutaj nie będzie problemu. Aczkolwiek wymaga 12 V, także musi być to USB, które daje 12 V. Pod 5 V tego nie podepniemy. Także to już taka tutaj uwaga. I teraz przejdźmy do samego radiotelefonu. Urządzenie małe, zgrabne. W komplecie jest długa, prawie 50 cm antena, jak tu widzicie. Także nie sprawdzałem jeszcze jej skuteczności i funkcjonowania, jak bardzo dobrze się sprawuje na paśmie, czy może też źle. Aczkolwiek udało się tu już na kilkanaście kilometrów łączność przeprowadzić testową, więc swoje, że tak powiem, robi. I zacznijmy, włączmy urządzenie. Oczywiście mamy zgłoszenie się tutaj głosowe i podstawowe rzeczy. Jesteśmy teraz w trybie Channel Mode, czyli w trybie kanałowym, więc możemy tylko sobie wybrać jeden z kanałów, jaki tu mamy. Kanały są podzielone na grupy i potem na kanały, ale to tutaj nic nie zmienia, po prostu wyświetla nam się grupa i kanał, ale idą one po kolei. Oczywiście możemy mieć po kilka kanałów w danej grupie i wtedy sobie je jakoś odróżniać. W paśmie 4 metry, no nie mamy tutaj wiele możliwości pracy i wiele częstotliwości, więc aż taka ilość kanałów jak tutaj nie jest nam potrzebna. Na szybko przejdźmy przez menu. Pierwszy parametr ABR to jest czas świecenia ekranu. Save, oszczędzanie baterii, Power, Vox, opóźnienie Voxa, poziom squelcha, Roger na koniec, początek, Timeout Timer, czyli ograniczenie czasu nadawania, zgłoszenie się głosowe, bip, blokowanie zajętego kanału, kody, tryb skanowania, nazwa kanału, kanał priorytetowe skanowanie, ton możemy sobie wybrać do przemiennika, no ale tutaj nie użyjemy, skanowanie tonów CTCSS, DCS, powitalna wiadomość, co ma nam pokazać na początku, dodawanie do skanowania danej pamięci, skanowanie grup, automatycznie blokowanie, tutaj jest blokowanie klawisza i PTT. Tu taka nazwa second T to jest po prostu stoper, który możemy mieć na ekranie. Przypisanie funkcji dla klawisza funkcyjnego pierwszego, drugiego, wiele funkcji nie ma. Tutaj do pracy przez przemiennik, sprawdzenie napięcia jakie mamy. Tu jest sprawdzanie tonu podczas skanowania i tryb wyświetlania, czyli co wyświetlamy, częstotliwość
nazwa kanału, nazwa samą kanału. I tutaj możemy wejść w tryb frequency, czyli niejako VFO i widzicie, mamy tryb, że możemy sobie zmienić częstotliwość. I tutaj ta uwaga ze względu na te ograniczenia oprogramowania, ze względu na wersję tego radia, tutaj nie zmienimy sobie już kroku. Nie ma tej opcji. Nie możemy sobie zmienić kroku. Ogólnie nie ma opcji, jeżeli chodzi o krok. Możemy zmienić parę innych rzeczy, ale jest to tutaj ograniczone. Oczywiście możemy sobie zmienić moc. To możemy nawet z klawiszy. Możemy sobie przypisać. Lećmy dalej. O, kody. Także tutaj też nie ma problemu. I na nasze pasmo możemy sobie zostawić w trybie VFO i też sobie tutaj te nasze częstotliwości zmieniać. Nie zmienimy też trybu szeroki, wąski. To możemy zrobić w oprogramowaniu do VFO i to zostanie na stałe. I to są właśnie te ograniczenia, jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to, dziwną wersję. Być może są gdzieś dostępne w takiej wersji pełnej i wtedy więcej rzeczy można zmieniać z tego poziomu menu, czyli właśnie na przykład szerokość kanału. Tak musimy sobie zaprogramować albo ustawić na stałe, ale tak jak powiedziałem, w paśmie 4 metry, gdzie dużo tego wszystkiego nie ma, no wiele tutaj to problemów nam nie będzie sprawiało. Jakie są parametry tego urządzenia, jeżeli chodzi o instrukcję? Zaraz zobaczę, czy w instrukcji w ogóle są podane parametry, ze względu na to, że to jest przewidziane do pracy w takiej, a nie innej sieci. Co my tu mamy? No mamy tylko odstępy podane. 256 kanałów. Masa 340 gram. Stabilności. Emisja niepożądana. No nie widzę tutaj mowy o... Nie widzę tutaj mowy o mocy tego radia. Moc jest duża, mała, to możemy zmieniać z klawiszy. No ale to sobie sprawdzimy na pomiarach, jaka jest rzeczywiście czułość. Tu jest podana 0,25 mikrowolta przy 12-decybelowym synadzie. Nie wiadomo przy której metodzie pomiarowej, no to jest ten podstawowy problem, że nie możemy się odnieść, na jakiej podstawie oni to mierzyli. Ale sprawdzimy to podczas pomiarów według mojej metody, która daje porównanie do urządzeń innych, jakie tutaj testowałem, więc będziemy wiedzieli, jak można mniej więcej tą czułość ocenić. No w instrukcji podstawowe rzeczy, opis menu. Tu są właśnie te funkcje, których w radiu nie ma, między innymi bandwidth. No ale cóż, to taka niedogodność tego egzemplarza, tej serii, która się tutaj trafiła. Czy dobrze, czy źle, trudno powiedzieć. Tak dodatkowo mogę powiedzieć jeszcze z tej chwili używania. Parę tygodni już tutaj sobie nasłuchuję. Niewiele oczywiście dało się usłyszeć, ale pewne rzeczy się dało i porozmawiać. To, co mnie od razu, że tak powiem, zaskoczyło bardzo pozytywnie, to jakość modulacji z tego urządzenia. Dawno nie miałem urządzenia, które mógłbym tak nachwalić jak tego Vauxuna, jeżeli chodzi o modulację. No jest po prostu rewelacyjna. I tutaj najważniejsza tak naprawdę rzecz, o której powinienem wspomnieć na początku, a dopiero teraz mi się to przypomniało, że o tym zapomniałem. To jest urządzenie o klasycznej konstrukcji. Jest to super heterodyna. To nie jest żaden SDR, Beacon czy inne tym podobne scalaki, które tam mają te pseudoodbiorniki, nadajniki siejące i tak dalej. To jest klasyczna konstrukcja, jest układ z pośrednią częstotliwością, pośrednia ostatnia 455 z normalnymi filtrami, z demodulatorem. Oczywiście na chińskim układzie scalonym, ale to mniej więcej odpowiednikiem jest tych innych dostępnych, które są w innych radiach. Z filtracją na wejściu, analogowo tworzony sygnał, jeżeli chodzi o nadajnik, wzmacniacz. Także tutaj jest to klasyczna konstrukcja i naprawdę tutaj to słychać i czuć, jak się pracuje. Tutaj tą modulację można było zrobić piękną. Można sobie ją łatwo zmodyfikować, bo nie ma żadnych ograniczeń w układzie, który by to blokował, bo tutaj po prostu jest tor MC audio i potem podawane na wejście modulacyjne, które tego sygnału nie zmienia. Także są tutaj bardzo duże możliwości, jeżeli ktoś chciałby grzebać, ale nie wiem po co, bo to, co tutaj w tym urządzeniu jest i to, jak to słychać, jest naprawdę bardzo fajne.
Co więcej, to tak na szybko, standardowo bateryjka, złącze do mikrofonów i głośnika zakręcane. Radio jest wodoodporne. Radio jest wodoodporne, także to jest przykręcane, to nie jest tutaj gumka. Tu mamy baterię, którą się w jakiś sposób odczepia, może mi się uda. Zaraz zobaczę, jestem trochę kontuzjowany w obu rękach i nie jest to dla mnie tutaj łatwe, żeby to odczepić, ale się udało. No i tu wszelkie informacje ciężko tutaj zobaczyć. I pasmo pracy 66, 87, 995. Złącze baterii, plomba i bateryjka, akumulator, który tu jest, o pojemności 2600 mAh, 7,4 V, zapewni nam dosyć długą pracę, także tutaj nie można powiedzieć, że ta bateria jest słaba. Zapnijmy z powrotem. Bardzo ładnie wchodzi. Jeszcze raz sobie włączymy. I znowu jesteśmy w trybie kanałów. Tu jest z otwartą blokadą, bardzo donośny sygnał, bardzo przyjemny. Także naprawdę bardzo ładnie to funkcjonuje. Jeżeli chodzi o ustawianie i programowanie tego, zaraz Wam pokażę ekran od programu. Kabelek standardowy, ten, który pasuje do baofengów, kłaszengów i wszystkich innych radii z tym złączem kenwoodowskim, nazwijmy to. Także tutaj bez problemu można ten kabelek użyć i on tu będzie pasował. I tutaj widzicie ekran główny oprogramowania, bardzo proste oprogramowanie. Tu możemy wszystkie sobie parametry ustawić. Nazwę kanału oczywiście, tutaj wyświetlamy sobie te nazwy kanałów. Też ten tryb jest, to słyszeliście, że można to przełączyć. W setupie mamy wybór koma, języka, ale to jest angielski, chiński. Odczyt, zapis i funkcje dodatkowe, czyli te wszystkie parametry, które z menu mogliśmy ustawić. Możemy sobie tutaj też przypisać. DTMF, czyli kody, ANI i tak dalej, jeżeli ktoś takie rzeczy używa. I tryb VFO, czyli to, co te radio niby ma. I to, co tu ustawimy w tym trybie VFO, tam się pojawi w tym urządzeniu i to będzie, że tak powiem, obowiązujące. To, co mówiłem, że nie możemy zmienić kroku, nie możemy zmienić trybu szeroki, wąski. Możemy to zmienić tutaj w tym oprogramowaniu i to nam będzie wchodziło. Tu jest 12,5 kHz. W tej chwili ja w radiu mam ustawione 10, ale oczywiście 12,5 kg i każdy inny krok też działa, jaki by tu się ustawiło i potem w tym radiu to będzie po zaprogramowaniu funkcjonowało. Nie zmienimy tego z klawiatury, tak jak zaznaczyłem, w tej wersji, która jest na rynek finlandzki do sieci RH68. No ale cóż, taka się trafiła. Nie przeszkadza mi to, radio bardzo fajnie funkcjonuje. No więc teraz, cóż, no do takiej części najważniejszej, najistotniejszej, no ale ciekawej, czyli szybciutko sprawdzimy sobie parametry tego radia. Sprawdzę tylko na częstotliwości tutaj amatorskiej, nie będę przelatywał pasma, bo to nie o to chodzi, tam w tym paśmie i tak specjalnie już nic nie funkcjonuje. A zobaczymy na częstotliwości amatorskiej, jak się sprawuje to radio, jakie ma parametry, jaką moc, jaką czułość, jak wygląda widmo, no bo to też sprawdzimy, zawsze to robię, tak samo i w tym radiotelefonie też to będzie sprawdzone. I jak zwykle jesteśmy już podpięci do przyrządu pomiarowego. Ustawiony jest tryb z otwartą blokadą, wąski 70-260, parametry sygnałowe, takie jak zwykle do wszystkich innych radiotelefonów. I zróbmy teraz ten podstawowy pomiar czułości. No i wyszło nam 0,28 mikrowoltów, czyli troszeczkę, teoretycznie oczywiście mniej niż w instrukcji, gdzie jest podane 0,25, natomiast nie mając informacji, w jaki sposób ten parametr był mierzony, no nie jesteśmy w stanie porównać. Wydaje mi się, że on był mierzony troszeczkę w inny sposób, tak jak w większości tych azjatyckich urządzeń, i ta nasza czułość przy moim sposobie pomiaru, no zgodnym z normami europejskimi, będzie troszeczkę lepsza niż to, co im wyszło, mimo że wartość jest
inna, ale tą wartością łatwo tutaj manipulować, także istotne jest właśnie to, że robię tutaj za każdym razem w ten sam sposób. Czułość no normalna, można powiedzieć, nie jest ona ani za wielka, ani za słaba. Biorąc pod uwagę, że tak jak sprawdziłem, jestem tu blisko nadajników radiowych, ten odbiornik w tym urządzeniu nie reaguje na stacje radiowe, broadcastingowe, które mam tu z potężną mocą. Mam 10 km, jedno z tych większych centr nadawczych, co moce są naprawdę bardzo duże i stacji jest dużo też, które tymi pełnymi mocami nadają. Więc można uznać, że chyba jest ok. Mogłaby być ciutkę lepsza, ale pewnie byśmy stracili na selektywności i odporności na te inne sygnały. Z ciekawości jeszcze zapnę blokadę na, jesteśmy 6, weźmy no na 2 niech będzie. Mamy blokadę zapiętą na 2 i obniżmy poziom sygnału, zobaczymy kiedy się otworzy, kiedy zamknie. Słyszycie, że przy bardzo słabym sygnale na poziomie 0,14 mikrowoltów ta blokada już się otwiera, więc jest naprawdę czuła. No i przy tym sygnale mamy ślad zdemodulowanego sygnału. Ten SMET możecie teraz zobaczyć, że to jest bardziej zabawka, bo przy sygnale 0,28 mikrowoltów praktycznie wszystkie kreski się palą. Jak zjeżdżam, to praktycznie przy sygnale zamykającym blokadę, czyli 0,11, 0,10, to jeszcze są 3 kreski. Także wskaźnik nie jest tutaj jakiś rewelacyjny, żeby się na nim opierać, bo w przypadku większości sygnałów po prostu pokaże nam full. Ale to w tych radiach akurat jest zawsze mankamentem, bo te wskaźniki pokazują nie wiadomo co. Teraz zobaczmy, przejdźmy do pomiaru mocy z tego urządzenia. Ekran się zmienił, jesteśmy na mocy L, czyli małej. O, musimy przyciszyć, bo bardzo się sprzęga. 1,26 W na małej mocy i na dużej mocy 5 W, 4,93. 5 W należy uznać, czyli znaczy, że radyjko jest wersja 5W. No więc wiemy, jak to funkcjonuje, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu z pracą w tym paśmie. Ja jeszcze wrócę na chwilkę do układu pomiarów odbiornika i zrobię pomiar pasma toru MC. No i mamy wynik przy 1 kHz, który jest odniesieniem 0, przy 400 Hz już jest 8 dB tłumienia, przy 150 Hz już minus 42, także bardzo tnie i tak samo w górze, jak zobaczycie, przy 3 kHz już jest 31 dB tłumienia w stosunku do 1 kHz, także pasmo jest bardzo tutaj zawężone MC. No i dobrze, bo w tym momencie nie szumi nam te radio, te wszystkie górne części są odcięte. 6 kHz minus 53 dB. Na zakończenie jeszcze jeden taki rzadko praktycznie przeze mnie wykonywany pomiar, czyli pomiar prądu. Tutaj z ciekawości zobaczymy, jak to urządzenie funkcjonuje. W tej chwili jest w trybie zamkniętego squelcha z oszczędzaniem baterii. Jak widzicie, prąd przeskakuje na poziomie 30-60 mA. Taki jest mniej więcej pobór prądu. A zobaczmy, jak otworzymy blokadę. Z otwartą blokadą pogłośmy. Przy szumach z otwartą blokadą osiąga 200 mA. I teraz jeszcze nadawanie. Najpierw zrobimy z małą mocą, czyli 1 W. 0,8 A. I przy dużej mocy
1,5 ampera, czyli bateria, która ma 2,6 amperogodziny, tak, tą, którą Wam pokazywałem tutaj, wystarczy na godzinę ciągłego nadawania pełną mocą. Więcej niż godzinę, prawie 2, ale przy dużym prądzie szybciej się rozładuje. To powiedzmy, że godzinę nadawania spokojnie taka bateria powinna wytrzymać. Odbiorczo 30-40 mA. No to tak jak mówiłem, 2 dni spokojnie na tej baterii można sobie nasłuchiwać, a nawet dłużej. Także to taki dodatkowy pomiar rzadko wykonywany, ale tutaj w tym ciekawym radyjku się przydał. Ja przechodzę teraz do pomiaru widma, także przestawię stanowisko i zobaczymy, jakie widmo z tego urządzenia wychodzi. I już widzicie ekran z analizatora widma i na szybciutko mała moc. No praktycznie śladu niczego nie ma. Duża moc. No i prawie tak samo. Malutki prążek, sprzęgam się teraz, bo odbieram się na drugim radiu. Malutkie prążki, ale to zupełnie poza zakresem naszego zainteresowania. Także tutaj w zupełności to radio do pracy nadawczej się nadaje. A więc to chyba tyle w tej krótkiej prezentacji, pomiarach tego fajnego radiotelefonu, który gorąco polecam tutaj jako użytkownik. I to, że nie ma klawiatury, to, że pewnych rzeczy nie można tutaj wpisać, no mnie zupełnie nie przeszkadza, biorąc pod uwagę właśnie pasmo 4 metry, gdzie tam mamy troszeczkę ograniczony zakres częstotliwości do pracy i w zupełności tam się sprawdzi. Możemy sobie to wszystko, co potrzebujemy, zaprogramować z komputera, zarówno kanały szerokie, wąskie. Moc nie musimy, bo moc możemy zmieniać bezpośrednio z klawiatury. Pozostałe rzeczy, tony, CTCSS również, więc w każdej chwili możemy to sobie zrobić. Tryb VFO, jego namiastka w sumie też jest. Problem tylko z tym krokiem, że może być jeden zaprogramowany przez oprogramowanie. I jeżeli chcemy go zmienić, musimy to jeszcze raz przeprogramować. Tak, poza tym wszelkie parametry są na dobrym poziomie. Nadajnik nie zakłóca, modulacja jest naprawdę rewelacyjna. Ja nie robię testów modulacji na filmach, bo to tak ciężko tu jest odnieść. Musiałbym mieć jakiś odbiornik referencyjny, który niejako by przepuszczał całe pasmo i nie psuł tego dźwięku, i z tego odbiornika wtedy podpiąć się bezpośrednio na mikser wideo tutaj i audio i z niego ten dźwięk brać. Może kiedyś coś takiego zrobię, jakieś urządzenie, które mam tutaj szerokopasmowe, jakiś skaner podepnę i będzie wtedy można takie tutaj porównywalne pomiary robić, no bo właśnie, żeby porównać różne urządzenia, no trzeba odbierać na tym samym, żeby były słyszalne różnice, bo jeżeli będę robił i za każdym razem słuchał na czymś innym i nagrywał to przez mikrofon, no to takie testy nie mają najmniejszego sensu i nie mam zamiaru takich rzeczy robić. To tyle z mojej strony. Jeżeli poszukujecie jakiegoś radyjka i te Wam się spodobało, to naprawdę zachęcam do zakupu, jeżeli gdzieś jeszcze znajdziecie. Nie jest to najnowsza konstrukcja i nie jest to wszędzie teraz dostępne, więc to jedyny mankament. Być może są jakieś następcy tego urządzenia o podobnej konstrukcji i podobnych parametrach. Jak znajdę, no to może dam tu jakieś informacje i pokażę. Tymczasem zostaję właśnie przy tym urządzeniu. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam do oglądania innych filmów na moim kanale. Kontakt ze mną via e-mail, Messenger, Facebook, Instagram. I to tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.